Dzisiejsza praca nadaje się dla całej rodziny i będzie to fajna praca zespołowa albo dla osób, które mówią: ojej, jakie trudne, na pewno mi się nie uda. Jasna sprawa, że ojojane wychodzi lepiej, ale nie ma co jojczyć i trzeba brać się do roboty. A argumenty typu, że kolor nie taki, nie będzie mi pasowało, w tym wypadku są do kitu. Przygotowałam 2 zestawy kolorystyczne i myślę, że coś z tego Wam będzie pasowało. I jeszcze jeden rzut oka na całość i lecimy z tym koksem. Pomysł może zostać zrealizowany na dowolnym pudełku, bombce albo butelce. W tym filmie przygotowałam 2 pomysły kolorystyczne, ale to zależy od Was i możecie mieszać farby, jak Wam się tylko podoba. Ja przygotowałam piękny niebieski glamour oraz coś bardziej tradycyjnego. Do malowania przydadzą się pędzelki gąbkowe i mogą być różnej wielkości. Pędzelkami maluje się najfajniej, ale właściwie każda okrągła, płaska końcówka będzie się nam nadawała. Jakby ktoś się nie domyślił, to moje prace zdobią wieńce świąteczne. I żeby były ładne, okrągłe i symetryczne, najlepiej namalować je cyrklem. Moja pierwsza kolorystyczna propozycja wygląda tak, ale wiecie, to Wy tu rządzicie i możecie sobie wybrać taki zestaw kolorów, jaki Wam odpowiada. Chyba kółek namalowanych cyrklem za bardzo w kamerze nie widać. Zrobiłam to delikatnie, żeby mi ołówek nie wyłaził spod farby. Ale kółka namalowałam 2, wewnętrzne i zewnętrzne. Teraz staram się nie wyłazić poza te ramy. I teraz to już prosta sprawa. Jakimś okrągłym przedmiotem, a ściśle jego końcówką, staram się narobić tak dużo kolorowych kropek, aby zapełnić tą powierzchnię. Praca wygląda najfajniej, gdy te malowane przez nas kółeczka są różnej wielkości. Tutaj akurat wielkość kółeczek jest do siebie troszkę podobna, ale nie szkodzi, myślę, że to także fajnie wygląda. Najpierw zrobiłam główne kółeczka, a potem cieńszą końcówką robię tak zwane zapchaj dziury. I te zapchaj dziury mogą być robione teraz, czyli pod naszą kontrolą, albo potem można jeszcze pracę pochlapać. Jeżeli macie ochotę, do takiego zestawu można jeszcze dorobić na przykład bombeczki. No i tutaj praca wygląda dokładnie tak samo. Najpierw robię główne duże kropy, a potem to wszystko zapycham zapchaj dziurami. Dół pudełka może zostać biały i to wygląda całkiem fajnie, ale jeżeli denko przemalujemy na jakiś ciemny kolor, to myślę, że całość otrzymuje odrobinę dodatkowej elegancji. I właściwie można już tak pracę zostawić, ale ja bardzo lubię dodatkowe chlapanie i w tym wypadku myślę, że ono będzie bardzo dobrze wyglądało. A dodatkowo, jeżeli gdzieś nam się nie udało na przykład równo położyć farby albo zrobiła się nieprzewidziana plamka, to takie chlapanie wszystkie niedociągnięcia nam przepięknie zatuszuje. Drugi zestaw kolorystyczny, kolejne pudełko już pomalowane na biało oraz kolejne 2 kółeczka cyrklem, zewnętrzne i wewnętrzne. Zobaczcie, w tej pracy nic nie musi być idealne, żeby całość wyglądała fajnie. Kółeczka, które teraz odbijam, mają źle wymieszany kolor. Podobają mi się idealne prace, ale takie trochę na wariata lubię dużo bardziej. Podobnie z czerwonym. Niestety nawet nie chciało mi się umyć pędzelka, ale zobaczcie, to całkiem fajnie wygląda. Mam nadzieję, że do tego etapu cała praca jest miła, łatwa i przyjemna, bo od teraz będzie już tylko łatwiej. Chociaż w sumie nie. Dla osób, które chciałyby ten temat potraktować troszkę ambitniej, za chwilę przygotowałam jeszcze butelkę. Ale skończmy to pudełko. Tutaj podobnie jak poprzednio doszłam do wniosku, że dół biały jest fajny, ale jak go przemalujemy na ciemny kolor, całość będzie wyglądała bardziej elegancko. Czyli przemalować, a potem trzeba pochlapać. Ja wybrałam do chlapania biały kolor na dół i taki lekko miętowy na górę. A teraz opcja trudniejsza, czyli butelka, którą możecie napełnić soczkiem albo winem, albo tak jak ja, zrobić z niej lampkę. To jest efekt szronu i trzeba wybrać biały, naturalny albo perłowy. Albo tak jak ja, pomieszać ze sobą 2 resztki różnych szronów, które mi zostały w opakowaniach. Szron zawsze nakładamy pędzelkiem gąbkowym i nakładamy stukając pędzlem o powierzchnię, którą dekorujemy. Jeżeli Wasza powierzchnia wygląda tak, to znaczy, że szronu nałożone jest za grubo i trzeba go jeszcze troszkę gąbeczką rozprowadzić. Prawidłowo rozprowadzony preparat prezentuje się tak. I jeszcze raz zaznaczę, że można go nakładać tylko stukając gąbeczką o powierzchnię, bo każde suwanie pędzla albo gąbki skutkuje takim brzydkim efektem. No to szybciutko zaklajstruję dziurę, wysuszę butelkę i jedziemy dalej.
Na wypukłej powierzchni cyrkiel nie zda egzaminu, więc wycięłam kółeczko i szybciutko je obrysuję. Mój wianek będzie musiał się trzymać tych ram. Na butelce zmieniłam wielkość pędzelków gąbkowych na większe. Nie potrafię zdecydować, czy lepiej podoba mi się wianek zrobiony z większych czy mniejszych kółeczek. Po prostu zrobiłam dwie wersje, a wyboru musicie już dokonać sami. Pędzelek wachlarzykowy i jeszcze na koniec, jak zwykle, całość pochlapię na biało. Szron nakładany ręcznie gąbeczką zazwyczaj nie wychodzi jakoś mega idealnie. On ma wyglądać naturalnie. Ale ja zawsze jeszcze troszkę chlapię, bo dzięki temu tego nieidealnego nałożenia naprawdę nie widać. Jeżeli pracę robicie z dzieckiem, to teraz wchodzi mama, cała na biało i zabiera się za śnieżynki robione konturówką. Wydaje mi się, że to jest świetny moment, aby takie śnieżynki sobie poćwiczyć. Jakby nie wyszło, jakbyśmy nie zmaścili tych śnieżynek, to nasze dziecko będzie z tego i tak zadowolone, bo przecież nie zrobi lepiej. I jeżeli ten pomysł na ćwiczenie wydaje Wam się ok, to zawsze lepiej zacząć z tyłu butelki. Gdy już wychodzą jako tako, to butelkę odwracamy i resztę śnieżynek domalowujemy z przodu. Ja śnieżynki maluję już dość szybko, więc namalowałam wszystkie, a potem całość posypałam brokatem. Więc jeżeli Wam idzie troszkę wolniej, to trzeba namalować śnieżynkę, posypać ją brokatem i dopiero zabrać się za następną. No jasna sprawa, gdy konturówka wyschnie, to brokat nam się po prostu do niej nie przyklei. Posypujemy nad kartką albo talerzykiem, potem całość zsypujemy do pojemniczka i okazuje się, że to jest bardzo wydajny preparat. A jeżeli śnieżynek malować nie chcecie, albo dzieciaczek chce zrobić wszystko sam, to proponuję przykleić do pracy tego typu śnieżynki. Ze sklejki albo z tekturki. W sklepie mamy olbrzymi wybór, ale może coś tam znajdziecie u siebie w szufladzie. Przemalowujemy je na kolory pasujące do pracy i idziemy dalej. To jest zwykły, budowlany drut wiązałkowy, ale świetnie nadaje się do ozdoby naszych prac. Jest miękki, nie sprężynuje i trudno go złamać. Może także inny drut się do tego nadaje. Nie wiem, nie orientuję się, spytajcie pana domu. Jak coś będzie wiedział, to liczę na Waszą podpowiedź. Tego typu proste prace wskakują na wyższy level, gdy dodamy do nich jakieś fajne przydasie. Warto zrobić przegląd wszystkich szuflad i myślę, że na pewno coś fajnego do doklejenia się znajdzie. Kokardka albo sznureczek to takie absolutne minimum. Oprócz gwiazdek, które malowałam przed chwilą, dodałam jeszcze na przykład pomponiki, sztuczne gałązki albo malutkie złote dzwoneczki. Jeżeli do butelki nalewacie coś pysznego, no to szyjkę trzeba zostawić w spokoju i jej nie ozdabiać, ale ja postanowiłam, że zrobię lampkę. Mamy w sklepie taki specjalny korek z doczepionymi światełkami i myślę, że to wygląda i sprawdza się super. Uwaga, uwaga, a próba lampki nocnej wygląda tak. Wow, fajne, nie wiedziałam, że to aż tak fajnie wyjdzie, no to jeszcze raz sobie mignę. Butelka gotowa, no to szybciutko wykończę pudełka. Jeżeli nie macie żadnych fajnych dodatków, to sama kokardka przyklejona u góry już zrobi Wam fajną robotę. Ale zobaczcie, każdy dorzucony drobiazg dodaje naszej pracy finezy i klimatu. Dół pudełka tylko pochlapany nie wygląda źle, ale te gwiazdki prezentują się naprawdę super. Wszystko sklejam klejem na gorąco, bo łapie naprawdę szybko, ale takie płaskie rzeczy jak gwiazdki możecie przyklejać czymkolwiek, na przykład Magiciem albo Express Glue. Ojojoj, zapomniałam o naszej bombeczce, no chodź maleńka, jeszcze Ciebie ozdobimy. Biały sznurek dwużyłowy plus kokardka i wszystko wygląda super. Skończona bombeczka prezentuje się tak. Praca gotowa i dwie moje różne propozycje kolorystyczne prezentują się tak. No i który kolor lepszy? Niebieski glamour czy świąteczna tradycja? A może oba ok, bo jedno pudełko dostanie babcia Basia, a drugie babcia Danusia. A dziadek Stasiu chyba dostanie butelkę. Tylko chyba trochę bez sensu te światełka w środku. Może na razie wyjmę światełka, do środka dam jakąś pyszną nalewkę, a potem, gdy butelka już będzie pusta, to dziadek światełka wsadzi sobie już do środka sam. No dobra, już nie nawijam. Zostawiam Was jeszcze chwilę z moim filmem w świętym świątecznym spokoju. Mając nadzieję, że namówiłam do spróbowania swoich sił tych, którzy się jeszcze wahają. Pamiętajcie, na początku ojojane wychodzi lepiej. Ojojoj, nie wiem czy dam radę, ale tym razem wreszcie spróbuję. Trzymajcie się zdrowo, wesołych świąt.
A i jeżeli Was tam jeszcze nie ma, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku Inspirello i Przyjaciele.